Dobra, włączcie, nagrywamy. Już, Aha. zapisy nagrywa. To w takim razie, Czym mnie dzisiaj zaskoczysz? no powiem tak, że w ogóle na końcu odcinka, w końcu przedłużyło się, ale było tyle nadesłanych zdjęć i tyle zajęło polskich. przeglądanie tych zdjęć, że wyłoniliśmy laureata dopiero teraz. O. I ta koszulka, która widnieje za nami, tam w tle, trafi do któregoś z was, bomersi. I to już na końcu tego odcinka dowiesz się, czy to będziesz ty. No. A teraz temat dnia i żeby go, prawda, wprowadzić do niego, opowiem historię. Weź ten ciepły kocyk sobie się tam okryj, bo prawda, zróbcie sobie herbatę, kawę, bo mówię, No uwaga, zimno jest. uwaga, mówię historię. Wyjechaliśmy tutaj rodzinnie, powiem tak, na krótki urlop do takiej leśniczówki. Nie, nawet ciężko powiedzieć, że leśniczówki, osady i w sumie to się nazywa się i w ogóle piękne miejsce koło Wielunia na skraju czasu. Tam jakiś dam link na dole, bo co tam, promujmy ładne miejsce. No pewnie. I wyjechaliśmy, żeby stres zgubić, prawda? Żeby odpocząć, żeby z całego tego zgiełku miejskiego, tam jakiegoś cholicznego uciec. No i pierwszego dnia, jak zajechaliśmy, usiadłem sobie na łóżku i już nie wstałem. To znaczy, złapała mnie tak zwana rwa kulszowa. Aha. To znaczy, jak ktoś nie zna uczucia, to nie polecam, ale jest to mniej więcej taki trochę, jak dla mnie w odczuciu paraliż, to znaczy, no nie możesz chodzić, nie możesz wstać, generalnie jest ból od kręgosłupa po nodze w dół. What's wrong with you? Oh, it's my back. It's killing me. Yeah, I'm not falling for that hot oil massage bit again. No, this time it's not a bit. I'm really hurt. No i powiem tak, że różne miałem z tym myśli związane, bo akurat przyjechałem się wyluzować, nie? Odstresować. No. No i teraz wyszło na to, że pewien stres taki, powiedzmy, powierzchowny mi zszedł i chyba dopiero, znaczy ja sobie taką teorię wymyśliłem, może tak nie jest, ale podejrzewam, że dopiero wtedy doszedł taki inny stres, który może się ukrywał pod, prawda, płaszczykiem tych wszystkich codziennych zajęć, które odciągają od prawdziwych, jakichś tam głębszych, może, nie wiem czy zmartwień, ale rzeczy, które gdzieś siedzą, nie, w człowieku, No. we mnie na przykład. No i tak sobie myślę, że ten paraliż trochę tak, no właśnie, tak trochę psychosomatycznie go czytam, nie? No i tak sobie myślę, że w ogóle takie choroby różne, nie, które nas spotykają, właśnie na zasadzie takiej psychosomatycznej, że tak powiem, takiego działania, można czytać właśnie jako takie rzeczy, które gdzieś w sobie tłumimy i nie przerabiamy, nie? No bywa tak często, No. każdy tam psycholog pewnie potwierdzi. No i teraz pytanie, nie? Czy to nie jest tak? No bo tak, bo mnie to w jakimś paraliżu w zasadzie można powiedzieć trzymało, to znaczy nie mogłem się ruszyć. Nawet powiem szczerze, do WC nie mogłem dojść po czworakach. Pełzałem jak żmija tam, żeby w ogóle do WC-tu dojść. I powiem tak, i to jest dziwne uczucie, no bo chcesz jakby iść, nie możesz, nie? Ile razy tak jest w życiu, że też chcesz iść albo coś robić i nie możesz, nie? I taki paraliż, że tak powiem, jest też odwzorowaniem takiego, znaczy ten mój jakby fizyczny też może być odwzorowaniem, czy tam analogią do takiego paraliżu w życiu, w sensie, że utknąłeś gdzieś, nie? Że już jesteś tak sparaliżowany tym, co się dzieje w twoim życiu, że już tylko mogą cię jacyś inni ludzie wnieść, albo wynieść, albo przenieść, nie? I była taka przypowieść. Tak, była. Ale parę chyba, nie? Ten paralityk, czy ci paralitycy... Znaczy, to jest piękna przypowieść. Ale iluś tam się pojawia, nie? To znaczy, to co teraz mówisz, przypowieściach. to mi się kojarzy z tą historią, co 4 przyniosło jednego. No właśnie, Bo go mówisz, tam... że trzeba go no przynieść, właśnie, nie? no właśnie, bo tak się czułem, że... To jest taka piękna No. historia też przyjaźni, nie? Że kiedy jesteś sparaliżowany i dobrze, jeśli masz przyjaciół, którzy ci w tym momencie, no jeżeli trzeba, to cię poniosą po prostu, nie? Na każdym, powiedzmy, w każdym obszarze życia można być sparaliżowany. Tak jak mówisz, to może być somatyczne, czyli że taka typowo choroba paraliżu, może ona wynikać z jakichś przyczyn psychosomatycznych, ale paraliże są też takie emocjonalne, paraliże duszy, jakaś też, no paraliż duszy też nie w sensie takim psychologicznym, ale też takim zupełnie duchowym, nie? Że ludzie nie mają siły w ogóle zwrócić się do Boga, czy paraliż taki, że nie są w stanie w ogóle uwierzyć, bo jest to dla nich nie do przejścia.
No i co wtedy Zawsze, zrobić można, bo to jest... ja mówię, że No. każde cierpienie, bo to jest jakiegoś rodzaju cierpienie, to jest zawsze okazja do tego, żeby się mogło wydarzyć jakieś dobro. Oczywiście dużo od nas zależy, czy ono się wydarzy, bo zobacz, każdy z nas może być takim przyjacielem, który kogoś przytrzyma, poniesie jak trzeba. Ale Kiedy- też zauważyłem, że trzeba dać sobie pomóc, bo ja w tym paraliżu jeszcze byłem taki zły trochę, że nie mogę nic, nie? Na szczęście miał mi kto zrobić zastrzyki, bo bliska mi osoba potrafi, ale pojechaliśmy do szpitala na SOR. Najbliższa. Kilka minut wystarczyło, by zdemolować izbę przyjęcia. Najbliższa. No. I powiem szczerze, że duży cud, że pomóc, bo też słyszałem od koleżanki, że ktoś gdzieś tam w domu upadł właśnie w takim bólu, nie? I nie miał nikogo, znaczy nawet telefon miał gdzieś daleko, więc a to normalnie nie idzie się ruszyć, nie? Czasami. No i mówię, w życiu też tak jest, że czasami nie masz już do kogo wołać, nie? No ale zawsze możesz jeszcze tam do góry wołać ponoć, tak mówią przynajmniej. Pewnie, że tak, to zawsze, tylko to jest tak, że też ten z góry, Pan Bóg, jak go nazywamy, bardzo lubi się posługiwać ludźmi. Znaczy posługiwać, może to źle brzmi, ale to my jesteśmy tutaj po to, z różnymi naszymi słabościami, deficytami, żeby każdy mógł sobie pomagać nawzajem. I dlatego mówiłem, że każda okazja czyjejś słabości, czy mojej słabości to jest okazją, żeby wydarzyło się dobro. Albo ja to dobro komuś wyświadczę, kogoś poniosę, komuś pomogę, albo przyjmę to od kogoś. I to, co mówisz, czasami trudniej jest to drugie, nie? Że przyjąć, że pokazać, że jestem bezradny, że jestem sparaliżowany. No ja powiem, ostatnia rzecz, którą chciałem, żeby pomóż mnie mi. ktoś bliski widział w takim stanie, że No. wysikać się nie mogę pójść, wiesz, w sensie, że to są takie, że to też gdzieś pokazuje jakby takie wyobrażenie siebie, że nie wiem, że nie wiadomo kim jestem, nie? No przecież każdy może w każdej chwili jakby osłabnąć, w sensie, wiesz, być w tym paraliżu, znaczy nawet nie paraliżu, w jakiejś słabości, nie? I że, ale teraz tak, no bo żeby mieć tych przyjaciół, znaczy tych jakby to otoczenie ludzi, to też musisz być no jednak w relacji z jakimiś ludźmi. I teraz od razu mi to taki dylemat przychodzi, że wiesz, że póki jest dobrze w życiu, nie, często tak jest, że się tam niespecjalnie odzywamy do ludzi, na przykład jakichś takich, co że tak powiem, wymagają jakby bardziej od nas inicjatywy, żeby z nimi w ogóle relacje kontynuować. A raczej się odzywamy do tych, gdzie tam nam jest przyjemnie, tu sobie pogadasz, pierdoły jakieś tam powiesz, on ci też, pośmiejecie się i to wszystko, nie? Ale znaczy nie, to jest dużo, nie? Czasami, a to jest w ogóle, tam to jest istotne, natomiast też mam wrażenie, że omijam takich ludzi, albo się omija takich ludzi, którzy no nie są atrakcyjni, jacyś tacy, dużo ci nie dają jakby na pierwszy rzut oka. Okay? Not if there's a fire. Not even if you hear the sound of a thud from my home, and 1 week later, there's a smell coming from there that can only be a decaying human body. And you have to hold a hanky to your face because the stench is so thick that you think you're gonna faint. Even then, don't come knocking. A się okazuje, że to później mogą być ci, którzy cię, jak tego paralityka tam, podadzą, że tak znaczy pomogą, dadzą pomocną dłoń i pomogą ci właśnie w tej trudnej sytuacji, nie? Właśnie. To co mówisz o tych relacjach, które na pierwszy rzut oka wydają się trudne i że nieatrakcyjne, to mi się tak kojarzy z mojego doświadczenia, ale też z tego, co słucham od wielu, wielu ludzi. No to tak jest dokładnie tak samo z Bogiem, że generalnie tak na pozór ta relacja może się wydawać nieatrakcyjna i dopiero właśnie kiedy wchodzisz w tą relację, odkrywasz coraz więcej, to nagle się okazuje, że ten Bóg jest w ogóle wspanialszy niż ci się wydawało, że jest kimś jeszcze bardziej pociągającym i atrakcyjnym niż ktokolwiek w ogóle na tej ziemi, nie? I to jest... No ale jak utrzymać relację z Bogiem na przykład? No bo A jak dobra, utrzymujesz relacje z trudnymi ludźmi, z tymi, których... No jak to się... z tymi, w jaki mi sposób trudno? utrzymujesz relacje, nie? No to jak już muszę, to nie wiem, no to tak ich zamykam potrzebuję. oczy, wybieram numer i dzwonię, nie? Rozumiesz? No to już zaciskam zęby, o. No bo to są momenty, gdzie ja wiem, że mi nie będzie przyjemnie z nim rozmawiać. W sensie, nawet się niczego znaczy inaczej, nie spodziewam się niczego przyjemnego, nie? Ale czasami mogę być zaskoczony, nie? Pozytywnie. To rozumiem, że chcesz powiedzieć, że to jest podobne. Trochę tak, ale tak sobie myślę, że z ludzkimi relacjami to jest tak, że każda jest inna i unikalna i w ogóle niepowtarzalna, ale dobrze sobie znaleźć
takie relacje, może nie wiem, macie takie, nie wiem, czy ty masz takie relacje, że właśnie masz? ktoś był mega trudny na początku, po prostu co za burak i but i w ogóle, no albo, no nie wiem, cokolwiek. Na pierwszy rzut oka był już spalony, To nie? ze mną tak wielu mogło mieć. No, że na pierwszy rzut oka był już spalony, a później nagle zaczynasz gadać z człowiekiem i się okazuje, że no nie jest tak źle, jak się wydawało. A im Znaczy- dłużej gadasz, to się okazuje, kurde, ile mamy w ogóle wspólnych tych, nie? Ja ci powiem Takich jedną, jakichś jedną rzecz. przestrzeni. Teraz miałem w mojej pracy, w miejscu pracy, miałem wyjazd integracyjny przeżyłem. Mhm. I tam Przeżyłeś. Przeżyłem, no. Na początku, no bo na początku tak myślałem o nim, czy ja w ogóle przeżyję. Bo ja na przykład niekoniecznie lubię w nowe relacje wchodzić, nie? I tak jakoś stronię od ludzi, nie? Czasami. I widzę, że strasznie tam było ciekawym doświadczeniem taka zabawa, gra, nie wiem, tam nazwijmy to jakiś tam warsztat, który polegał na takim speed datingu, bo było tam, wiesz, 20 parę osób. No oczywiście nie dosłownie, nie? Chodziło o to, że każdy z każdym może pogadać tam 3 minuty. No. Jest lista, wiesz, tabelka i to wszystko No. się dzieje na jednej przestrzeni. No i masz 3 minuty, żeby tam... I zasada była taka, że masz powiedzieć 3 dobre rzeczy o tej osobie, no co, jak go postrzegasz, No. nie? No niektórzy się nie znali, no to sobie tam wymieniali, wiesz, na zasadzie jakieś spostrzeżenia, że nie wiem, uśmiechnięty idziesz i na przykład fajnie, nie? Albo nie wiem, jak już nie wiedziałeś co powiedzieć, no to zawsze, znaczy nie ma tak, że nie idzie nic dobrego o kimś powiedzieć, zawsze coś powiesz, nie? Nawet jakbyś go nie znał zupełnie, nie? Bo wystarczy, że patrzysz na niego już, nie? Ale musiałeś być tam jeden na jeden to raz, czyli na żywo, No, a druga zasada w ogóle tam być, no. nie? No, w sensie można by uciec i nie być, nie? Co też miałem w głowie, taki pomysł. No, natomiast pokazuje mi to po prostu to, że czy w relacjach do ludzi, czy do Boga można być zaskoczonym pozytywnie. W sensie, że no wiesz, no bo co, ktoś może powiedzieć, no dobra, no ale co? Siadam rano i co? I mówię do tego Boga jak do, nie wiem, I nic. i co, mąż mnie tu jeszcze zobaczy tam, wiesz, przez korytarza i mówi, co siedzi do ściany gada, czy w ogóle, nie, no bo możesz zacząć, nie, no bo to może być dziwne, nie, że nagle, No. ale no tak przynajmniej twierdzą, no prawda, różni, no nie tylko jacyś tam mistycy i ojcowie kościoła, ale ludzie wierzący, że mają relacje z Bogiem. Czyli co? Czyli doświadczają jakby, no bo relacja to jest coś, że coś też jest dynamiczne. No tak. Czyli to nie jest taka płaska rzecz, że wypowiadasz jakieś słowa, lecą i ty już się dobrze czujesz następnego dnia, bo się pomodliłeś, nie? Tylko przychodzi jakaś odpowiedź, rozumiem. No tak. No Nie ale zawsze. w czym ona przychodzi? Bardzo różnie. Bo w tym, co mówisz, to pobrzmiewa takie pragnienie, że mówię coś i od razu gdzieś tam jakoś coś usłyszę. No bo ja chcę tu i teraz. Niekoniecznie, No. że Let it out, son. It's the beginning of wisdom. ściana mówi, No rozumiem. No. to wtedy pewnie trzeba by się zgłosić do specjalisty pod nazwą psychiatra. Aha, no myślałem, że do tego, Ale- do Ale murarza. że generalnie to przychodzi na różne sposoby i nie od razu zwykle. I to jest tak, że mam takie doświadczenie, że konkretnie usłyszałem ścianą? jakąś myśl, no nie ze ściany, tylko po No. prostu to, ja to nazywam, to są takie myśli, które rozpoznaję jako natchnienia, czyli coś, co przychodzi mi z zewnątrz, czyli jakiś, no pewnie tak jest, podobnie to działa właśnie z różnymi pomysłami, że on się nagle pojawia, nie? Ja widzę, że to jest czasami zbyt mądre, jak na mnie. Ale czy to są jakieś I fakty odkrywamy. po prostu w życiu? To, nie To są jest jakieś jedno, tam, później są fakty no, takie, no. że ktoś mi coś powie, albo ja nad czymś myślę i to są takie zbiegi okoliczności, że ktoś mi tam, nie wiem, akurat teraz mi nic do głowy nie przychodzi, ale że rozmyślałem nad czymś, jak ktoś mi zapytał o to samo na przykład, albo powiedział, albo No coś ale tego, poczekaj, nie? bo w relacji jest też tak sobie wyobrażam, że dzielisz się jakby życiem No. swoim, nie? W relacji No. z kimś. No bo mówisz, na przykład teraz, nie wiem, wiesz, bo chciałbym się tam Żanecie oświadczyć, nie? I nie wiem, czy to jest tam na przykład kobieta na całe życie, czy może lepiej znaleźć inną, nie? Rozumiesz? No i co? I to też co? Idziesz do Boga i mówisz tak? Generalnie wydaje mi się, że w takich... Bo to są ważne decyzje, Tak, nie? tak to są ważne decyzje, ale to nie jest tak, że te decyzje ktokolwiek, a na pewno nie Bóg, nie podejmie ich za nas. Że generalnie możemy iść tak, jak idziesz na przykład do człowieka, też się poradzić, nie? Słuchaj, no mam taki pomysł, co o tym myślisz, nie? No i czasami ktoś mówi, no nie wiem, co ci powiedzieć, nie? No nie znam tej Żanety. This is your no-go zone. We do not hang around and date and marry women who are not, at least in our mind, a 5. I to nie był było. Tinder, czy jak się nazywa?
Tinder? Nie wiem, A jest ja coś się nie tak- znam na tym. No jak nie używasz? No i słuchajcie, Słyszałem, że istnieje jakiś tam ten. i tam się w ogóle, wiesz jak działa Tinder, nie? Że geograficznie, demograficznie i w zależności od twoich zainteresowań cię dopasowuje. Aha, A w tamte nie miały takich funkcji, po prostu kogoś widzisz na zdjęciu i No. mówisz, dobra, napiszę, To nie? tak. Albo nie, no bo albo nie. Ale chodzi mi tylko o to, że faktycznie może tak jest, że ja muszę wiedzieć, co chcę, a Bóg ewentualnie jemu to, no jak to się mówi, zawierzam, tak? Ale Tak. co? No nie to, że on za mnie to zrobi, tylko że Nie. idzie ze mną w tym, rozumiem, tak. towarzyszy mi w tym. Znaczy, bo No. generalnie przy takim czymś jak podejmowanie decyzji To na osobny każdej temat ważnej, pewnie, tak, to no. tak. Ale no to przytoczyłeś tą Żanetę. czy No tam bo, w ogóle no o bo Żaneta małżeństwie, czeka na to list. przede na- wszystkim ona nie wie, podejmujesz no. tą decyzję na podstawie tego, co wiesz o tej No. osobie, czy No. chyba właśnie przede wszystkim Bo tu zdolna fan do nas zdolna napisał, miłości, fan do nas napisał zdolna o do tą poradę, wzajemności, no. czy nie No. ma w tym za dużo egoizmu, czy ta relacja jest zdrowa i tak dalej. I to rozeznajesz na chwilę, odcinając emocje swoją łepetyną, że tak powiem, rozumem. Podsumowujesz za i przeciw i No. i jak dalej się wahasz, no to idziesz ewentualnie się pomodlić. Czasami przyjdzie taki spokój, że aha, dobra, idę w to i jest okej, nie? Albo niepokój, nie? No I tak, no tak. Ale to no nie zawsze jest tak, że będzie pokój, No, niepokój. No były Czasami całe... będziesz musiał się dłużej z tym pozmagać, a czasami trzeba podjąć ryzyko decyzji, nie? I wchodzisz i ryzykujesz. Są fajne materiały typu rozeznawanie duchowe Loyoli na przykład, Mhm. prawda? Były takie różne ćwiczenia, ale o tym kiedy indziej. To nie moja szkoła duchowości, ale... No to konkurencja. No. Rysiu, uderzaj do Żanety, nie martw się, będzie dobrze, a tu jakbyś planował ślub, to są jeszcze wolne na końcówkę czerwca chyba. Nie, co ty. Nie ma wolnych. Ja, 2023. nie, ja to Oczywiście. generalnie każdemu mogę pobłogosławić, to nie jest reklama. Dearly beloved, that's my line. To nie jest reklama. Ten termin też się znajdzie. Reklama to jest ten kubek i tu macie zniżkę w tym sklepie, tam później będzie link. Nie? A tu, no muszą lecieć tantiemy, bo wiadomo. Słuchajcie, no to dziękuję bardzo za ten odcinek. Prawda, przelewy róbcie Na konto na eliksirem na róbcie, żeby Kajmanach. szybko weszło. Czekaj, blika. Blikiem róbcie, żeby szybko schodziło i żebyście nie żałowali, że tak dużo. A na poważnie to widzimy się w następnym odcinku. Prawda was wyzwoli, a to mówił Dawid. I Bartek. Boomerzy 2. Tak. No to ciao, bye bye. Okej, boomer, czy ty w ogóle coś rozumiesz? Haha, ale stary boomer, dzban i stary dureń. Okej. Łączymy z bazą. Co ty ćpasz, jakie gówno rozwodzisz miejscowy Mówię taką koszulkę zrobić z tym. Okej, boomer, mówią do mnie niezbyt czule. Niezły dzban i stary dureń. Jaki stary boomer. Stary boomer. Jadę samochodem. Wożę się szeroko raczej. Otwarte okno, zawsze spoko. Sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę. Nic z tego nie będzie, to już koniec.